Czy widzieliście robota, który ma wbudowaną funkcję rozpakowywania się? Nie? To dzisiaj Wam takiego pokażę, bo ten oto Power Pong właśnie to potrafi. Zobaczcie. Ok. Do zestawu z robotem dołączony jest pilot, który ma też funkcję automatycznego rozkładania robota. No i uwaga, rozkładamy robota przyciskiem Start. No i voilà, można trenować na robocie. Dzisiejsze wideo pokażę Wam co nieco na temat robota Power Pong Omega, którego dostałem do testowania. Także za chwilę zobaczycie wideo z unboxingu i opowiem Wam więcej o tym, jakie są moje pierwsze wrażenia z jego używania. Także zapraszam do oglądania. Dobra, robot przyjeżdża w takim pięknie zapakowanym kartonie. Jak widzicie, jest to bardzo ładnie zabezpieczone. Mamy tutaj takie tekturki i masę innych rzeczy. Tutaj mamy zapewne tablet sterujący, także za chwilę się do niego dobierzemy. Elementy do montażu zapewne siatki. No a tutaj jest element montujący do tabletu, żeby go przytwierdzić do stołu. Przewody łączące. W sumie tutaj też mogę montaż tabletu do stołu. Tutaj mamy kabel, zapewne pilocik i jeszcze jakaś rurka, której nie wiem, ale niedługo się dowiemy, jak wyciągniemy instrukcję. Jest oczywiście ładowarka, znowu tekturka zabezpieczająca, żeby nic nie latało. Ok, no i teraz trzeba wyciągnąć samego robota. Tu mamy, widzicie, gąbki zabezpieczające. Tu mamy jeszcze gąbeczkę zabezpieczającą. Przyjrzymy się lepiej samemu tabletowi, czyli co my tu mamy? W środku tablecik pięknie, ładnie zapakowany. No, jest też ładowarka i kabel do ładowania nasz tablecik z mocowaniami bocznymi tutaj do stołu na ten element, który wcześniej widzieliście. O, tutaj to będzie ładnie wchodziło i będziemy pewnie zaczepiać go w ten sposób. Tutaj. No i wtedy on tak sobie ładnie wisi przy stole. Dobrze, i teraz robot bardzo łatwo jest montowany do stołu. Wystarczy go rozłożyć. I tutaj mamy takie widełki. Trzeba przytrzymać materiał chwilę na dole, żeby widełki można było wyjąć na zewnątrz i potem materiał się ładnie tutaj chowa. I tu jest taki, jak to nazwać, no taka półka, takie czoło, które będzie zahaczało o stół, dzięki czemu robot będzie się za pomocą grawitacji tych widełek trzymał nam do stołu. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Są gumki, które potem się przyczepi do siatki, ale to zaraz zobaczycie. W tej chwili robot jest odwrócony, w sensie jego głowica do celów transportu, natomiast to trzeba z tyłu jest pokrętło i wtedy można głowicę pięknie ładnie obrócić. I tu są takie pierścienie srebrne 3, jeden czerwony i w instrukcji jest napisane, że do drugiego srebrnego pierścienia trzymamy i mniej więcej centrujemy, żeby było na środku, na wprost. Dokręcamy tą śrubę też tak delikatnie. Wystarczy, że robot jest stabilny, głowica się nie rusza. Tutaj są jeszcze takie dwie gumki, które zabezpieczały pewnie podczas transportu tutaj blaszkę, żeby nie latała. Ściągamy. A, i jeszcze w środku jest taki kabel, który trzeba podłączyć, jest gniazdo zaraz przy rurze. Dobra, i w tym momencie robot jest prawie gotowy. Pokażę jeszcze raz, jak ten tablet jest instalowany, zahaczany przez takie dwa, o tutaj może będzie lepiej widać. Ma takie dwa noski, na te noski się zakłada i on wtedy sobie ładnie też wisi. No to się wsuwa do stołu w taki sposób, że mogę sobie to w dowolne miejsce przy stole zamontować. I tego robota teraz się montuje obracając, tak jak mówiłem, te dwa muszą być wsunięte pod stół i to czoło nam nachodzi na siedzi, które sobie poprawiamy
Raz, dwa. No i teraz te gumeczki piękne wkładamy pod siatką i mocujemy do... No, tu jest jeszcze rzep, który trzymam w razie czego. Robot jest zamontowany. Z tej strony, to Wam później pokażę na innej kamerze, jest wejście do zasilania. No i to wystarczy podłączyć gdzieś do gniazdka, gdzie macie prąd. I jak podłączę, to robot powinien się odezwać, że żyje. On w tej chwili uruchamia rolki i daje znak, że żyje. No i w tym momencie możemy włączyć tablecik. Tablecik ma przycisk włączania. Jak go przytrzymamy, to nam się uruchomi. No i co? Mamy aplikację PowerPong. Jak ją włączę i mamy przycisk Connection. No i nam pokazuje, że już mam widać, że jest dostępny robot PowerPong. Klikam na niego i tu się nam pojawił. No i w tym momencie już jest połączony. Pierwszy, co widać, to jest bardzo fajne wizualnie, wszystkie ćwiczenia, można sobie zobaczyć, co jest. Czerwony kolor oznacza, że jest dolna rotacja, zielony kolor, że jest górna rotacja. Zaraz, o, zielony z górną, czerwony z dolną. Im bardziej zielony, tym bardziej górna, im bardziej czerwony, tym bardziej dolna. A biały oznacza puste piłki. Gdzieś tutaj pewnie można zmienić widok na bardziej... O, teraz widzę większość ćwiczeń. No i tu mamy na przykład z białymi piłkami, czyli jak kliknę edytuj, to mi pokazuje z bliska, że tu są same puste piłki, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Wycieczka krajoznawcza po robocie. Mamy tablecik, jest mocowanie, mogę to jeszcze raz pokazać. O, można sobie to odpiąć, sobie z tym chodzić. Dalej, mamy te gumki tutaj, czyli mogę jeszcze raz to pokazać, jak to się przypina. Też jedną ręką jest ciężko. O, to teraz przykładam sobie gumeczkę pod siatką, cyk, naciągam i za pokrętło zabezpieczam, dzięki czemu to jest dość nisko. Na co warto zwrócić uwagę? No słuchajcie, materiał jest bardzo solidny, ładne oprzycia, także tutaj nie ma szans, żeby się cokolwiek pruło. Mamy tutaj rurki, one też są dosyć solidne, które stabilizują nam ładnie konstrukcję. Wszystko tutaj przykręcane. I to jest to miejsce, gdzie podłączamy zasilacz. Hop, no i to jest nasza końcówka zasilacza standardowa i ona wchodzi, o, tutaj. I nam się wtedy robot odpala. Obok mamy jeszcze końcówkę na sterowanie za pomocą kabla, czyli do naszego tableta możemy się podłączyć kablem. O, mamy nasz kabel, możemy go odpakować. I z jednej strony ma właśnie wejście i to właśnie wchodzi w tym miejscu. Tu mogę podpiąć do końca, ważne, żeby weszło. Druga końcówka jest mocowana do tabletu. To jest zwykłe mikro USB. No i kabel idzie. I wchodzi tu. To jest to pokrętło, o którym mówiłem na początku, czyli tutaj jak to odkręcimy, to można regulować tymi pierścieniami. Tu mamy głowicę, 3 koła, które kręcą, nadają rotację. Tak to wygląda od przodu. Tutaj są takie narożniki, które trzeba też umieścić. One mają rzep na to, żeby nasza siatka tutaj się trzymała. Czyli jest pyk, no i wtedy wam to wszystko pięknie, ładnie się trzyma. To jest ten kabel, o którym mówiłem na początku, zakopany w piłkach, ale to nic. I jego się przykręca. Jest to nasze wejście. No i to musimy po prostu podpiąć. Czyli tak, mamy ustawienia, kalibracja robota i jak sobie włączymy, robot zacznie podawać piłki i te piłki powinny lecieć w okolice środka. No i powiedzmy, że zapisujemy i teraz już do zabawy z samymi ćwiczeniami. Mamy 40 zapisanych ćwiczeń i przetestujemy sobie teraz, jakie rotacje daje robot, jak jest jej wiele, przykładając feedbackiem. I zaczynamy od maksymalnej górnej rotacji. Wow! Co tu się... To jest górna? Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze raz, bo przed chwilą było śmiesznie. Dowiedziałem się przy okazji, że robot włącza poprzednie ćwiczenie. Dopiero trzeba odpalić je tutaj na tablecie, bądź też w aplikacji i dopiero wtedy robot na pilota będzie reagował na to ćwiczenie, które jest obecnie ustawione. Maksymalna górna rotacja w wykonaniu PowerPonga, zobaczcie. No jak widać, jest mega rotacji. To teraz co zrobimy? Maksymalną dolną rotację. Maksymalna dolna rotacja.
Mega na dół leci fajnie. Zobaczmy pustą piłkę. No i tutaj widzimy, można ją atakować wtedy do przodu. No i teraz bawimy się w boczne rotacje. Side spin, lewy. Ojej, ta piłka zawija podczas lotu. Niesamowite. Ciekawe, czy to na kamerze będzie widać. Wow. Ale masakra. Ona leci w ten sposób. Ja nie mogę. Dobre. Widzimy, ile jest w stanie nadać prawej rotacji. To teraz druga rotacja, czyli w drugą stronę skali 6-stopniowej. Znaczy właściwie w 12-stopniowej. Minus 6 albo 6 możemy dać. Wow. Mogę w piłkę ciężko trafić. Dobra. O, teraz się wycwaniłem. A zobaczcie, ile tu jest bocznej rotacji. Tyle, co przyzwoicie serwujący zawodnik na poziomie światowym potrafi nadać bocznej rotacji. Co jeszcze mamy? Dolna, boczna. Dobra, maksymalna dolna, boczna. Wow! Co tu? Piłka leci, ale to jest jakiś kosmos. Tu jest więcej dolnej niż bocznej. Piłka wariuje, jest niesamowite. Tyle dolnej nikt nie zagrywa, to jest nienaturalna piłka. Przesadzone. Ale jak popchnę, to lepiej widać ten efekt. Czyli piłka ucieka w prawo i w dół. No niesamowita, mega dolna rotacja. Jak takie serwy się nauczy ktoś odbierać, to będzie mistrzem świata. No, nazwijmy, że to był prawy, to teraz lewy. Czyli będzie nam tu uciekać. No okej. Czyli no, to nie jest niespodzianka. Piłka ucieka w bok, ale znowu bardziej w dół niż do boku. No ale jednak jest ten efekt. Jakbym tak przyłożył rakietkę, to będzie ta boczna rotacja bardziej działała. Tutaj trochę przykłada mi, dlatego tak idzie. O, ale jak zrobię jeszcze w ten sposób, no to widać już całkowicie dolna, boczna rotacja. No okej, fajnie. Co tam jeszcze mamy? To teraz górną. Dodajemy górną, lewą. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... O matko. Wow, no... To takiej rotacji nie zagrywa żaden człowiek, to mi możecie wierzyć, bo nie jedną rzecz widziałem, ale nie, tak nikt nie jest w stanie zagrać, więc jest mega duża rotacja. A teraz w drugą stronę. No i proszę, górny, boczny. Widać, jak piła ucieka. Pięknie. No dobrze, to mamy chyba wszystkie, tak? Górna, górna, dolna, dolna, same boczne. Teraz bardzo ciekawy test, jak mocno potrafi ten robot uderzać i... O, to jest, słuchajcie, to naprawdę boli. To jest potężne uderzenie, jakby ktoś smecza grał. A teraz sprawdzimy częstotliwość, jaką jest w stanie nagrywać ten robot, bo można na nim robić bardzo fajne ćwiczenia szybkościowe, więc zaczynamy od minimalnej szybkości, czyli on ma od 1 do 120 piłek na minutę. Tam jest po angielsku BPM, czyli balls per minute. No i teraz czekam. To jest jedna piłka na minutę, czyli jedna piłka na minutę? Niemożliwe. Balls per minute. Można czekać 2 dni. Dobra, zwiększamy tempo. No to chyba skacze dziesiątkami. No ale dobra, przyspieszamy. Okej, tu już mamy częstotliwość, pewnie gdzieś tak z 10 może. Szkoda, że nie widać tego na tablecie, jak manipuluję prędkością za pomocą pilota. No jest suwak, ale jak robię to pilotem, to tego nie widać na wyświetlaczu, więc nie wiem, jaką teraz mam prędkość. Dobra, zwiększamy teraz na maksymalną, bo co się będziemy bawić, nie? No akurat się piłki skończyły chyba. Ten robot potrafi zagrać wracające serwy. Rewelka. No to teraz zrobimy prosty teścik, czyli kilka podstawowych uderzeń w zestawie z robotem. Tutaj mamy top spin do forehandu. Można go sobie blokować. Dobre. A można go sobie kontrować, na przykład quaidai albo tangi. To nie jest takie łatwe. Albo quaidai. O, teraz wyszło. Albo tangi. Dobre. Ewentualnie kontrtop spin jeszcze można zagrać. O, teraz pewnie mnie nie widać. Blisko stołu. To jest jedna rzecz. Co tam jeszcze możemy mądrego zagrać? Ciętą piłkę do forehandu. O, ale cięta. Skubana. Z tego się nie da wyjść w ogóle.
A nie da się, sorry, na otwartej rakiecie, ale się da. I tu. Ba. O, ale ciężko. Jo. To jest hardcore. Trzeba mocno otwierać kąt rakiety i piłę wrzucać. Może nawet takim chilla bardziej. O. O. No tak, jak sobie gram chilla, to idzie. A jak chcę mocniej trochę, trzeba przyspieszyć na otwartej rakiecie. O. No co jeszcze mamy? Pustą piłę, czyli można... Tutaj mamy pustą piłę do środka. Ja ją przestawię na forehand. W najwyższym punkcie atak szybki. Atak szybki. Atak szybki. Trochę przyspieszymy, bo to jest za wolne tempo. O, teraz mamy tempo. Jeszcze szybsze możemy zagrać. Super. Normalnie jakbym grał z człowiekiem. Forehandzik. Dobrze. Generalnie moje pierwsze wrażenia z pracy na tym robocie są takie, że jest tam duża liczba możliwości i na początek jest to nawet trochę przytłaczające, mimo że tablet sam w sobie jest bardzo intuicyjny i widzimy te wszystkie ćwiczenia, co jest ogromnym plusem nad na przykład konsolą, gdzie są tylko cyferki i trzeba wybierać ćwiczenie numer 99 i nie wiesz, jak to ćwiczenie wygląda. Tutaj natomiast widzisz to wszystko, gdzie są będą piłki rozmieszczone, jaka będzie rotacja, więc jest to bardziej intuicyjne, ale nadal nauczenie się tego, jak parametry wpływają, wymaga, uważam, że od kilku do kilkunastu godzin pracy z tym robotem. Dlatego warto jest spędzić trochę czasu i mieć taką świadomość, że no jednak nie jest to coś takiego, co przychodzisz i używasz od tego w 100% wykorzystując możliwości tego robota, a są one bardzo duże. Jedna z najfajniejszych funkcji, jakie ma ten robot, to udostępnianie z poziomu aplikacji z telefonu danego ćwiczenia dla innych osób. Czyli można eksportować swoje ćwiczenie, inni mogą je odtworzyć potem na swoim robocie. I uważam, że to jest ogromna przewaga PowerPonga nad Butterflyem Amicusem, który również posiada swoją własną aplikację, posiada tablet, ale nie widziałem tam funkcji, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach, nie widziałem tam funkcji udostępniania swojego ćwiczenia innym. Nie ma takiej funkcji share. Może jeszcze popatrzę, ale nie widziałem w aplikacji, nie miałem tabletu od Butterfly'a, bo miałem okazję pracować z Amicus Prime na konsoli, czyli zamiast tabletu jest konsola z przyciskami, ale tam nie było to tak fajnie przejrzyste, no bo tam masz zakodowane ćwiczenia pod symbolami, na przykład ćwiczenie numer 66 i nie wiesz, co to jest za ćwiczenie, natomiast tutaj ćwiczenie numer 1 i widzisz, jakie będzie rozmieszczenie piłek, masz kolorystykę tych piłek, także jest to bardziej przejrzyste, intuicyjne. Oczywiście Butterfly Amicus Prime ma wersję z tabletem i wersję z aplikacją na telefon i tam już to widać faktycznie, natomiast jest przewaga tableta nad konsolą, że wizualnie to widzisz. I co jeszcze mnie uderzyło? Na pewno dużym plusem jest to, że mamy pilota, bo jednak dochodzenie cały czas tam do tabletu może być kłopotliwe, chociaż są tam interwałowe funkcje, o których opowiem pewnie w kolejnych filmach. Natomiast jest jeden minus, jakby przewaga konsoli nad tabletem jest taka, że w tablecie ciężko jest wycelować czasami w małe checkboxy, gdzie trzeba zaznaczyć coś albo zmienić suwakiem parametr i ciężko jest to zrobić precyzyjnie. Na przykład chcemy tylko o jedną wartość przesunąć, to często nam to przeskakuje i nie jest to tak łatwe, jak na przykład gdy mamy na konsoli przycisk, wciskasz go raz i na pewno wiesz, że wartość zwiększa się o jeden raz. Jest to trochę łatwiejsze na telefonie do zrobienia, bo na telefonie każdy z nas na pewno pracował i wiecie, jak łatwo jest na przykład wam napisać wiadomość, chociaż czasami na klawiaturze też się zdarzają jakieś problemy, ale no jest na telefonie to trochę łatwiejsze pewnie. Może to jest kwestia wyregulowania dotyku w tablecie. I to chyba tyle na razie. I teraz zobaczymy sobie jeszcze porównanie, bo mam taką dzisiaj okazję, żeby przetestować robota T-Bar Junior oraz jednego z Butterflyowych robotów, więc za chwilę sobie to zobaczymy. No to teraz uwaga, przedstawiam wam T-Bara Juniora. Ok. Jest to robot, którego nazywam zabawką dla dzieci, bo naprawdę, no nie macie czego spodziewać, on kosztuje około 1000 zł, więc nie jest to jakaś duża cena za robota. On ma tylko dwie rolki, więc jest w stanie nadawać i rotację górną albo dolną i to jeszcze słabej jakości, co za chwilę wam pokażę. W zestawie jest oczywiście z zasilaczem i pilotem, którego zgubiłem, więc używanie go to jest naprawdę teraz strasznie upierdliwe, bo trzeba za każdym razem podchodzić do panelu i wciskać ręcznie, ale być może uda się ten pilot gdzieś jeszcze znaleźć, to będzie to miało jakąś funkcjonalność. Nie ma ten robot możliwości zmiany rotacji, czyli nie może grać raz górnej, raz dolnej. On po prostu jak go ustalimy, to cały czas gra jedną piłkę. No i ewentualnie może też zmieniać miejsce upadku, gramy w kilka miejsc. To za chwilę zobaczymy. Czyli teraz przenosimy robota. No właśnie.
I to jest to, co potrafi ten robot, czyli rzucanie zwykłej piłki z lekką górną rotacją. No jak widać, jego skuteczność jest też czasami taka, że przed chwilą rzucał dobrze, a teraz rzuca niedobrze. I gdybym miał pilota, to mógłbym go zastopować, ale muszę to zrobić ręcznie. Dobra, zmniejszymy trochę moc, tu dodamy częstotliwość. Ten robot ma też możliwość grania w dwa miejsca dość szeroko, czyli backhand, forehand i mogę grać tu i tu. No jest to całkiem przyjemna, ale taka górna piłka bardziej się nadaje do właśnie takiego bloku. Skończyły się piłeczki. Właśnie co ciekawe, w tym modelu, jak widzicie, piłeczki ładujemy od góry, on się sam nie uzupełnia, tak jak robi to robot Power Pong. Potrzebny jest łapacz, taki jak tam widzimy w tle, wtedy się podsuwa i trzeba ręcznie uzupełniać piłki, więc to właśnie teraz zrobię. Dobra, no i zobaczmy jeszcze, jaką on daje dolną rotację, maksymalną sobie ustawimy. Ok, jak widać, dolna rotacja szybuje powietrze, więc ciężko jest. No i tej dolnej rotacji tutaj jest tyle, co kot napłakał, prawie że nic. No jest teraz na trójce. Ok, to mniej więcej widzimy, jak to wygląda. Jedyne, w czym ten robot może dorównywać Power Pongowi, to jest chyba prędkość wyrzucania piłek, bo jest w stanie to robić faktycznie szybko, coś też koło okolicy 120 piłek na minutę jest w stanie wyrzucać. Natomiast tu się kończą podobieństwa i to tak wygląda na przykład tani robot. A teraz zobaczymy sobie coś, co wygląda bliźniaczo, bo jest, uwaga, z tej samej fabryki na Węgrzech, gdzie produkują butterflyowe roboty, produkują też Power Ponga i zobaczycie, że podobieństwo jest dość duże. Więc uwaga, uwaga. I teraz jeszcze musimy użyć funkcji robota Power Pongowego, który się potrafi sam składać oczywiście za pomocą pilota, więc jak wciśniemy przycisk stop, to robot się złoży, tak? To oczywiście działa, więc no i Power Pong nam się złożył. No teraz kolej na porównanie Power Ponga do Amikusa model Basic. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie jak Power Pong. Tak jak mówiłem, jest z tej samej fabryki, więc też jest oparty na 3 rolkach, ma podobną głowicę, same zaczepy i reszta jest identyczna, natomiast sposób działania, czyli sam nasz software jest troszkę inny i ma parę hardware'owych innych rozwiązań również. Skoro łączy się za pomocą Bluetooth, no to znaczy, że gdzieś tam są jakieś kontrolery, które potrafią to robić. Ale dobra, trzeba go rozkładać ręcznie, bo tak jak mówiłem, nie ma on funkcji takiej jak Power Pong, że się rozkłada sam, więc tutaj do boku i co? Te widełki tutaj są, wszystko jest identyczne. Dobra, mamy to. Panel sterujący. Przy tym robocie do sterowania wymagany jest panel sterujący, który wygląda tak. Pięknie. Czyli mamy z bliska pokrętła do ustawiania, mamy tutaj możliwość 1, 2, 3, 4, 5, 6, do 6 piłek możemy ustalić im tak naprawdę jedną rotację, tak? Tutaj się ustawia trajektorię, a co możemy zmieniać? Tutaj możemy ustalać, czy piłka ma iść w prawo, czy w lewo, więc tutaj trajektorię tak naprawdę, natomiast tutaj ustalamy jedną rotację, jedną moc, częstotliwość, z jaką piłka jest wyrzucana, tutaj jest częstotliwość, także tutaj jest dość prosto, no jest też, widzę, funkcja random. Tutaj startuje się tego robota Butterfly Basica przez po prostu zwiększenie częstotliwości. Jak jest ustawione na 0, to nie leci w ogóle, a jak jest ustawione na inną częstotliwość, to leci, więc ustawię go sobie na 50. Ok, i leci nam atak szybki, fajnie. Zasady działania są takie same jak w przypadku Power Ponga, tylko że trochę okrojone sterowanie jest. Ok, i tak to wygląda, zobaczmy trochę bardziej. Odbicie jest, mogę powiedzieć, takie samo. Nie widzę jakiejś dużej różnicy w jakości. Natomiast sterowanie jest na pewno razy prostsze. No nie ma tylu bajerów. Panel jest, no i jaki jest, każdy widzi. Tutaj nic odkrywczego nie ma. Co może robić ten robot? Ten robot może dawać różne rotacje. Przypuszczam, że jakościowo jest to takie samo. Zobaczmy sobie na przykład boczna lewa. Co się będzie działo? Leci w górę. No i tyle. Testowania. Tak wygląda sam robot z bliska, czyli tu mamy Butterfly Amicus Basic. Mocowanie jest gumką, jest identyczny produkt. Tutaj właściwie nie ma żadnej różnicy. Jest tak samo kabel, który nam łączy. Teraz go dobrze widać. Czyli łączy się tak samo jak w przypadku Power Ponga. Mamy podajnik do piłek, wszystko to samo, 3 koła. No tutaj jest ta różnica, może, będzie widać, że tu mamy podłączenie szeregowy i zasilanie. Czyli zasilanie jest to samo, natomiast w Omedze i nawet w Butterfly'u jest też cinch, czyli mamy ten taki zwykły, mini jack właściwie, to jest połączenie, nie cinch to jest inne, mini jack. Więc tak to wygląda.